Cześć kochani. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam wszelkie warianty silnikowe dostępne w nowym Dusterze trzeciej generacji. Jak coś, to zostaw suba, by być na bieżąco z nowościami. Zacznijmy od najmniejszej pojemności, czyli silnik 1.0 EcoG o mocy 100 koni mechanicznych. Z fabrycznym napędem LPG pozwoli na tanie utrzymanie i zasięg nawet do 1300 km. Teoretycznie równałoby się to z możliwością jazdy z Krakowa do Trójmiasta i z powrotem bez postoju na stacji paliw. Zbiorniki na benzynę i gaz mają tu po 50 litrów każdy. Ten od gazu znajduje się pod podłogą bagażnika, przez co nie ogranicza nam pojemności samego bagażnika. Przycisk wbudowany płynnie w deskę rozdzielczą umożliwia natychmiastowe i niezauważalne przełączenie silnika z jednego paliwa na drugie. W przyszłości będą mocniejsze wersje z gazem. Następnie silnik TCE 130. To trzycylindrowa jednostka o pojemności 1,2 litra i mocy 130 koni mechanicznych. Mamy tu ręczną 6-biegową skrzynię biegów z możliwością napędu na przód lub napędu na 4 koła. Ten silnik zestawiono z 48V układem miękkiej hybrydy i akumulatorem o pojemności 0,9 kW. Dacia twierdzi, że ten silnik jest o 10% wydajniejszy i emituje o 10% mniej spalin niż porównywalny układ niehybrydowy. Trzecia najmocniejsza jednostka na chwilę obecną to E-Tech Hybrid 140. To układ znany z Joggera oraz Renault Clio i Renault Captur. System składa się z 4-cylindrowego benzyniaka o pojemności 1,6 litra, 94 koni mechanicznych i dwóch motorów elektrycznych o mocy 49 koni mechanicznych. Bateria ma pojemność 1,2 kW, łączna moc systemowa, którą mamy do dyspozycji, to 140 koni mechanicznych, a przekładnia to zelektryfikowany automat. Dacia twierdzi, że hybryda zapewnia mniejsze zużycie paliwa o 20% w cyklu mieszanym i nawet o 40% w jeździe miejskiej, gdzie samochód może pracować w trybie w pełni elektrycznym przez 80% czasu. Tymczasem silnik diesla będzie oferowany w krajach Afryki Północnej, ale nie w Europie. Warto wspomnieć, że ten silnik zawsze uruchamia się na napędzie elektrycznym. Aby móc cieszyć się hybrydą i nie tylko, całkowicie nowy Duster zbudowany jest na platformie CMF-B, która odgrywa kluczową rolę w strategii przemysłowej Daci. Ta konkurencyjna i niezwykle elastyczna platforma została zastosowana najpierw w najnowszych modelach Sandero i Logan, a następnie w Joggerze. Zapewnia całą wszechstronność, której Dacia potrzebuje, aby optymalnie wdrożyć swój ambitny plan produktów. Całkowicie nowy Duster na platformie CMF-B oferuje więcej miejsca dla pasażerów i bagażu niż poprzednia generacja, a mimo to jest ogólnie tylko nieznacznie dłuższy. Zaawansowana konstrukcja platformy redukuje również wibracje i hałas powodowany przez jazdę, zwiększając komfort kierowcy. Zapewnia milowy krok w zakresie przyjemności z jazdy i niezrównanego kontaktu z drogą. Owa platforma zapoczątkowała także podróż zupełnie nowego Dustera w kierunku elektryfikacji, ponieważ może obsługiwać układy napędowe wykorzystujące technologię miękkiej i pełnej hybrydy. Modele Daci stały się punktem odniesienia na rynku, w tym Sandero, najlepiej sprzedający się samochód detaliczny w Europie każdego roku od 2017 roku. Duster, najlepiej sprzedający się SUV wśród europejskich klientów prywatnych od 2018 roku oraz Jogger, wszechstronny samochód rodzinny segmentu C. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu silnikach i platformie, na której zbudowany jest nowy Duster. Natomiast my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!